Witaj w świecie, gdzie rzeczywistość to iluzja, a rzeczy, które widzimy, to tylko część większej układanki. Matrix. Film, który zrewolucjonizował branżę efektów CGI, ugruntował karierę Keanu Reevesa i sprawił, że ludzie z całego świata zakochali się w wirtualnym świecie stworzonym przez Lanę i Lili Wachowskie. Pierwsza część zatytułowana Matrix powstała w roku 1999 i opowiada o Thomasie Andersonie, programiście komputerowym, który jako haker używa pseudonimu Neo. Czuje on, że coś jest nie tak z rzeczywistością, w której żyje i zaczyna szukać odpowiedzi. Niedługo później z bohaterem nawiązuje kontakt niejaki Morfeusz, który wierzy, że Neo jest wybrańcem, czyli osobą, która ma wyzwolić ludzkość. Neo jest początkowo sceptyczny, ale decyduje się podążyć za Morfeuszem, wybierając jedną z pigułek, która otwiera mu oczy na prawdę. Po dołączeniu do załogi statku Nabuchodonozor dowiaduje się o wieloletniej wojnie między ludźmi a maszynami, a także o rebeliantach, którzy próbują zniszczyć Matrix i uwolnić ludzkość. Neo uczy się nowej rzeczywistości, trenuje sztuki walki, programowanie i manipulowanie regułami symulacji, co daje mu nadludzkie zdolności wewnątrz Matrixa. Jednak nie wszyscy wierzą, że Neo jest wybrańcem. Jeden z członków załogi zaczyna wątpić w sens walki z maszynami i potajemnie współpracuje z agentami Matrixa w zamian za powrót do symulacji. Agenci są programami bezpieczeństwa, które mogą przejmować ciała innych ludzi w Matrixie, a ich lider, agent Smith, jest głównym antagonistą filmu. Akcja pierwszej części skupia się na odbiciu Morfeusza z rąk agentów przez Neo wraz z inną bohaterką Trinity, a sam film kończy się sugestią, że wojna dopiero się zaczyna. You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Budżet pierwszego Matrixa wyniósł około 63 miliony dolarów, co w tamtym czasie było niemałą kwotą, zwłaszcza dla filmu science fiction. Produkcje z tego gatunku, szczególnie w latach 90., często wiązały się z bardzo wysokimi kosztami. Twórcy musieli inwestować w nowoczesne technologie, a jednym z największych przełomów, jaki przyniósł Matrix, było zastosowanie efektu bullet time, który wymagał zaawansowanych technologii i setek kamer rozmieszczonych wokół aktorów. Film jednak szybko udowodnił, że każda zainwestowana złotówka się zwróci. Zarobił bowiem na całym świecie imponujące 465 milionów dolarów. Oznacza to, że przyniósł zysk blisko 7,5-krotnie większy od swojego budżetu, co było ogromnym sukcesem komercyjnym. Następnie 4 lata później, w roku 2003, od twórców otrzymaliśmy dwie części, jedna po drugiej. Pierwszą z nich był Matrix Reaktywacja. W tej części Neo już w pełni rozwinął swoje moce jako wybraniec. Jednak mimo rosnących umiejętności, wojna między ludźmi a maszynami wciąż trwa. Zion, ostatnie miasto ludzi, stoi na krawędzi zagłady, ponieważ armia maszyn zmierza w jego kierunku, aby całkowicie je zniszczyć. Neo, Morfeusz i Trinity kontynuują swoją misję, próbując odnaleźć sposób na ocalenie Zionu. Aby to zrobić, muszą znaleźć klucznika. Postać, która posiada klucz do przejścia prowadzący do głównego źródła Matrixa. Na ich drodze stają liczni przeciwnicy, w tym Merowigianin, potężna postać w Matrixie, która nie zamierza tak łatwo oddać klucznika. W międzyczasie agent Smith, który wcześniej został pokonany przez Neo, powraca, ale teraz posiada nowe zdolności. Odcina się od systemu Matrixa i staje się niezależnym bytem, który może się replikować, co czyni go znacznie groźniejszym przeciwnikiem. Neo ostatecznie spotyka architekta, twórcę Matrixa, który ujawnia szokującą prawdę o tym, że Matrix jest cyklem, który jest resetowany wielokrotnie, a główny bohater nie jest pierwszym wybrańcem. Neo stoi przed trudnym wyborem. Może uratować Zion, albo uratować Trinity, która w tym samym czasie znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Film kończy się cliffhangerem. Zion wciąż jest zagrożony, a agent Smith staje się coraz silniejszy, co prowadzi do ostatecznego starcia w ostatniej części trylogii. Mr. Anderson, surprised to see me? So now he's found a way to copy himself. Now there's more than one of them. A lot more. Budżet na realizację drugiej części wyniósł 150 milionów dolarów, co było ponad dwukrotnie wyższą kwotą niż w przypadku pierwszej części. Tak wysoki budżet pozwolił na realizację spektakularnych scen akcji i jeszcze bardziej zaawansowanych efektów specjalnych, które stały się znakiem rozpoznawczym serii. Film zarobił imponujące 741 milionów dolarów na całym świecie, co uczyniło go jednym z najlepiej zarabiających filmów w 2003 roku. Warto dodać, że film miał jedno z najlepszych otwarć w historii kina tamtego czasu, zarabiając ponad 100 milionów dolarów
w pierwszy weekend wyświetlania w Stanach Zjednoczonych. Matrix Rewolucje to trzecia i ostatnia część oryginalnej trylogii, powstała również w 2003 roku. Jest to rzadki przypadek, ale twórcy postanowili nagrywać dwie części jednocześnie, ograniczając przy tym koszty produkcji. Trzecia część stanowi finał walki pomiędzy ludźmi a maszynami. Film rozpoczyna się bezpośrednio po wydarzeniach z Matrix Reaktywacja. Neo jest uwięziony w stacji pośredniej pomiędzy światem rzeczywistym a Matrixem, kontrolowanej przez program, który działa na zlecenie Merovingianina. Trinity i Morfeusz ruszają na misję ratunkową, aby wydostać Neo z pułapki. Tymczasem w prawdziwym świecie maszyny zbliżają się do Zionu, ostatniego bastionu ludzkości. Armia ludzi przygotowuje się do obrony miasta w epickiej bitwie. Neo po wyjściu ze stacji podejmuje decyzję o udaniu się do miasta maszyn, gdzie planuje zakończyć wojnę. W międzyczasie agent Smith zyskał niemal nieograniczoną władzę w Matrixie. Jego celem jest nie tylko zniszczenie Neo, ale także przejęcie całkowitej kontroli nad Matrixem i światem maszyn. W kulminacyjnym momencie Neo staje przed maszynami i oferuje im propozycję. Zakończy wojnę, jeśli pomogą mu powstrzymać Smitha, który stał się zagrożeniem zarówno dla ludzi, jak i dla maszyn. Maszyny zgadzają się na ten układ. Neo wraca do Matrixa na ostateczną konfrontację z agentem Smithem. The program Smith has grown beyond your control. You cannot stop him, but I can. And if you fail... Budżet trzeciej części Matrix Rewolucje był niemal identyczny jak w przypadku drugiej części. Wyniósł $150 milionów. Pozwoliło to twórcom na utrzymanie wysokiego poziomu efektów specjalnych oraz kontynuację epickiej opowieści, której kulminacją była ostateczna walka między ludźmi a maszynami. Choć film zarobił mniej niż jego poprzednik, przynosząc $427 milionów na całym świecie, nadal można uznać to za sukces finansowy. Należy pamiętać, że Matrix Rewolucje miał wyjątkowo trudne zadanie. Musiał sprostać oczekiwaniom po spektakularnej poprzedniej części oraz odpowiedzieć na wszystkie pytania, które seria stawiała od początku. I tak po niemal 2 dekadach w 2021 roku powstał sequel Matrix Zmartwychwstania. Film rozpoczyna się od wprowadzenia, w którym Neo ponownie żyje w symulowanej rzeczywistości Matrixa. Tym razem jednak nie zdaje sobie sprawy, że jest to symulacja. Neo jest teraz uznanym twórcą gier komputerowych, który stworzył popularną trylogię gier opartą na fabule przypominającej jego wcześniejsze doświadczenia w Matrixie. Jego codzienne życie jest pełne niepewności i niepokoju, a jedyną osobą, która przynosi mu pocieszenie, jest Tiffany, kobieta, którą regularnie spotyka w kawiarni. Neo czuje z nią silną więź, ale nie wie, że to Trinity, jego dawna towarzyszka w walce z maszynami. W międzyczasie pojawia się młoda hakerka Bugs, która odkrywa prawdę o Neo. Razem z nową wersją Morfeusza, programem posiadającym wspomnienia oryginału, postanawia uwolnić Neo z Matrixa. Po wyjściu Neo decyduje się na uratowanie Trinity, która nadal jest uwięziona w symulacji. Z pomocą Bugs i ekipy ponownie wchodzi do Matrixa, by ją odnaleźć. Trinity, początkowo nieświadoma swojej prawdziwej tożsamości, stopniowo zaczyna przypominać sobie swoje dawne życie. Gdy w końcu odnajduje Neo, ich wspólna moc i głęboka więź stają się katalizatorem wielkiej zmiany. Trinity postanawia się uwolnić, a razem z Neo zdobywają zdolność manipulowania Matrixem, stając się jeszcze bardziej potężniejsi niż kiedykolwiek wcześniej. It's so easy to forget how much noise the Matrix pumps into your head. Something else makes the same kind of noise. Budżet czwartej części serii Matrix Zmartwychwstania wyniósł $190 milionów, co czyniło go najdroższą produkcją z całej serii. Niestety film został wydany w bardzo trudnym okresie, w trakcie pandemii COVID-19. Z powodu restrykcji związanych z pandemią wiele kin na świecie działało z ograniczoną widownią, a niektóre były w ogóle zamknięte. Ostatecznie Matrix Zmartwychwstania zarobił nieco ponad $157 milionów na całym świecie, co było wynikiem znacznie poniżej oczekiwań. Choć film pokrył część kosztów produkcji, jego zarobki były dużo niższe niż planowano, co można w dużej mierze przypisać trudnym warunkom premierowym. Przygotowałem także kilka ciekawostek odnośnie tej serii. Mam nadzieję, że niektóre z nich Cię zaskoczą. Jeżeli tak będzie, to napisz w komentarzu, które to były. A jeżeli podoba Ci się ten materiał, to zasubskrybuj ten kanał, by być na bieżąco. Ciekawostka numer 1. Will Smith prawie został Neo. Will Smith miał pierwotnie zagrać Neo, ale odrzucił tę rolę na rzecz filmu Wild Wild West. Po latach przyznał, że był to jeden z największych błędów jego kariery, a decyzja o odrzuceniu tej roli kosztowała go możliwość bycia jedną z największych serii filmowych w historii. Ciekawostka numer 2. Bullet Time – innowacja, która zmieniła kino. Słynny efekt Bullet Time, czyli moment, w którym Neo unika kul w zwolnionym tempie, stał się przełomowym momentem w historii efektów CGI.
Do jego stworzenia wykorzystano 120 kamer, które ustawiono w kształcie łuku, aby uchwycić tę wyjątkową scenę w sposób, jakiego nigdy wcześniej w kinie nie widziano. Ciekawostka numer 3. Trudności ze zrozumieniem scenariusza. Nie tylko widzowie mieli trudność ze zrozumieniem zawiłej fabuły Matrixa. Kiedy Keanu Reeves po raz pierwszy przeczytał scenariusz, musiał go przeczytać jeszcze kilka razy, aby zrozumieć, o co dokładnie chodzi. Mówi się, że nawet aktorzy mieli regularne spotkania z siostrami Wachowskimi, aby rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące historii. Ciekawostka numer 4. Kung fu w Matrixie. Wszystkie sceny walk w serii Matrix były wykonywane przez aktorów, a nie przez kaskaderów. Keanu Reeves, Carrie Ann Moss i reszta obsady przeszli intensywny trening sztuk walki pod okiem mistrza choreografii z Hongkongu, Yuen Woo-pinga. Keanu miał wyjątkowo trudne zadanie, ponieważ tuż przed rozpoczęciem treningu przeszedł operację kręgosłupa, ale mimo to zagrał wszystkie swoje sceny akcji. Ciekawostka numer 5. Pogoda w scenach deszczu. Wszystkie sceny deszczu w serii Matrix mają swoje ukryte znaczenie. Wachowskie użyły deszczu, by symbolizować przepływ kodu Matrixa. W końcowej walce Neo z agentem Smithem w Matrix Rewolucję każda kropla deszczu miała wyglądać jak linie kodu, co symbolizuje kontrolę systemu nad światem. Ciekawostka numer 6. Ukryty kod Matrixa. Kod Matrixa, który pojawia się na ekranach i w tle wielu scen, stał się ikoniczny. Jednak mało kto wie, że ten cyfrowy deszcz to zmodyfikowane japońskie znaki, które połączono ze znakami matematycznymi. Twórca kodu przyznał, że zainspirował się przepisami na japońskie sushi, które widział w książce kucharskiej swojej żony. Ciekawostka numer 7. Keanu Reeves i jego hojne serce. Keanu Reeves jest znany z wielkiego serca, ale mało kto wie, że po zakończeniu trylogii Matrix aktor oddał 80% swoich zarobków z filmu na rzecz funduszy na badania nad białaczką. Ciekawostka numer 8. Pierwotne inspiracje Wachowskich. Siostry Wachowskie czerpały inspiracje z wielu źródeł, tworząc Matrix. Wśród głównych inspiracji wymieniają m.in. filozofię Platona, teorie o symulacjach rzeczywistości oraz anime takie jak Ghost in the Shell. Te różnorodne wpływy połączyły w jedną, spójną i oryginalną wizję, która stała się fenomenem na skalę światową. Ciekawostka numer 9. Keanu Reeves i jego Neo look. Keanu Reeves nie obciął włosów ani nie zgolił brody na potrzeby czwartej części Matrixa. Postać Neo tym razem zachowała jego charakterystyczny wygląd z innych filmów, takich jak John Wick. Co ciekawe, reżyserka Lana Wachowski uznała, że ten nowy styl Neo idealnie wpisuje się w nową rzeczywistość bohatera. Ciekawostka numer 10. Brak Morfeusza w czwartej części. Welcome, Neo. As you no doubt have guessed, I am Morpheus. It's an honor to meet you. Jednym z największych zaskoczeń dla fanów była nieobecność Lawrence'a Fishburne'a w roli Morfeusza. Choć postać Morfeusza pojawia się w filmie, jest ona grana przez Yahya Abdul-Matina. Fishburne powiedział w jednym z wywiadów, że po prostu nie został zaproszony do tej produkcji, co wywołało wiele spekulacji wśród fanów. W tym miejscu mógłbym już się pożegnać. Ale przecież widzimy się w tym filmie. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał, to nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby być na bieżąco z kolejnymi filmami o kultowych produkcjach. Do zobaczenia.